To było na rzeźbisze, takiej imprezie wydziałowej rzeźby. Tam z Żelazną Bramą graliśmy, no i był Pinki, który mnie tam zaczepił, powiedział, że w ogóle super mistyka w tobie, Szaweł, jedziesz, zajebisty koleś jesteś i tak dalej. No i jakoś tak od słowa do słowa. I później Pinkiego regularnie spotykałem, no bo trudno Pinkiego nie spotkać. I zawsze jak się spotykaliśmy, to rozmawialiśmy dłuższą, krótszą chwilę. Ale w zasadzie od tego czasu poznania do decyzji o zrobieniu komiksu o nim, to myślę, że minęły z 2 lata. Gdy Pinki zaczął mi opowiadać o tym, co przeżył, to pomyślałem, że po prostu to musi być historia jego życia. Że ten komiks to musi być od A do Z, od jego dzieciństwa aż do dzisiaj. Musi być opowiedziane wszystko. Więc tych spotkań musiało się odbyć naprawdę wiele. Spotykaliśmy się w Dolince Szwajcarskiej na ławce. To jest miejsce, z którym sentymentalnie Pinki jest bardzo związany. Tam spędził dzieciństwo, tam jako dziecko chodził na rower, na łyżwy, również niedaleko do Parku Łazienkowskiego. A w tej chwili zajechaliśmy na ulicę Mokotowską, gdzie Pinki mieszka po prostu. Tutaj znajduje się jego kwadrat na 3. piętrze tej kamienicy. Więc tutaj też historia o Pinkim startuje. Tutaj przyszedł na świat. Pseudonim wynika z jego wielkiej fascynacji zespołem Pink Floyd. I to pseudonim nadał mu jeden z jego kolegów, Kawecki, kolega Hippies, też pokazany w komiksie. I on go ochrzcił właśnie na Pinkiego. Więc Pinki od Pink Floyd. Nie od Pinkiego i Mózga. Tak. Poza tym chyba pasuje do Pinkiego takie pseudonim. Jest takie optymistyczne i radosne. A Pinki też tryska taką pozytywną energią zazwyczaj. Nawiążę jeszcze do tego pytania, też z OFF-u, które padło wcześniej. Że widzieliście tutaj raz Pinkiego, jak okrzaniał kogoś za papierosy, że tutaj rzucają ludzie papierosy na chodnik i to się potwierdza, bo ja też byłem świadkiem takiej sceny i Pinki faktycznie daje też świadectwo w tym swoim codziennym życiu tym zasadom hippisów, dba o naszą Matkę Ziemię i wielką irytację właśnie zawsze wzbudza w nim, jak ktoś śmieci na ulicy, zawsze zbiera te papierosy. Tutaj pod planem B szczególnie jest strasznie dużo przy tej ławce takiej centralnej, szlugi dookoła i kiedyś siedzieliśmy na tej ławce, to byłem świadkiem, jak Pinki po prostu zebrał wszystkie papierosy i wyrzucił do kosza. Więc też staram się teraz dbać o to i myślę za każdym razem o Pinkim, jak korci mnie, żeby coś po prostu wyrzucić na ulicę. No. Więc wydaje mi się, że sporo się można od Pinkiego nauczyć w takim codziennym życiu. Jest to człowiek z zasadami.